Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o ukraińskiej rebelii na Kresach we wrześniu 1939 roku. Dowiecie się, jak ona wyglądała i przez kogo była zorganizowana. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz pan Mariusz Ignacy Godlewski. Największą mniejszością narodową II Rzeczpospolitej byli Ukraińcy. Stanowili prawie 14% wszystkich jej mieszkańców. Ukraińcy zamieszkiwali między innymi w województwie wołyńskim, gdzie było ich aż 68%, tarnopolskim, gdzie było ich 45%, stanisławowskim, gdzie było ich 68% i lwowskim, gdzie było ich prawie 33%. Zamieszkiwali również w województwach lubelskim, krakowskim i białostockim. Jednak procentowo było ich tam znacznie mniej niż w województwach na Kresach. Zajmowali się głównie rolnictwem, z którego żyło aż 82% z nich. Jedynie 13% Ukraińców było robotnikami. Bardzo niewielki procent ukraińskiej mniejszości stanowiła inteligencja. Ukraińska mniejszość miała w Polsce dość dobrze zorganizowane życie kulturalne i społeczno-gospodarcze. Istniała cała sieć ukraińskich towarzystw, spółdzielni, związków oświatowych i sportowych. Ukraińcy mieli też spore aspiracje do posiadania własnego państwa. To dążenie szczególnie mocno uzewnętrzniło się u schyłku I wojny światowej. To właśnie wtedy powstały dwa ukraińskie państwa. Ukraińska Republika Ludowa, która ogłosiła niepodległość 18 stycznia 1918 roku i Zachodnioukraińska Republika Ludowa, którą proklamowano 1 listopada 1918 roku. Oba te byty państwowe wprawdzie połączyły się, ale nie przesądziło to o przetrwaniu ukraińskiej państwowości. Chyba głównie dlatego, że nie zawarła ona kompromisu terytorialnego z Polską, dzięki któremu mogłaby przetrwać. Swoją drogą Polska nie wsparła w wystarczającym stopniu idei suwerennego ukraińskiego państwa, szczególnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zawarty w marcu 1921 roku pokój w Rydze, kończący tę wojnę, pozostawił w granicach Polski sporą ukraińską mniejszość. Dość szybko ta mniejszość zaczęła być dla niej problemem, głównie z powodu rozwijającego się ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego, reprezentowanego przez Ukraińską Organizację Narodową, a potem Organizację Ukraińskich Nacjonalistów. Obie te organizacje działały w Polsce nielegalnie, ale mogły liczyć na spore wsparcie ze strony Niemiec i Litwy. Od końca lat 20. nasiliły się akcje terrorystyczne ukraińskich nacjonalistów, wymierzone w struktury polskiego państwa i jego ludzi. Najbardziej spektakularną z tych akcji było zamordowanie 15 czerwca 1934 roku ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Akcje terrorystyczne ukraińskich nacjonalistów powodowały coraz bardziej represyjne działania ze strony polskich władz, wymierzone zresztą w całą mniejszość ukraińską, co jeszcze bardziej pogłębiało istniejący polsko-ukraiński konflikt. Gdy w końcu lat 30. nad Europą zawisło widmo nowej światowej wojny, można było liczyć się z tym, że gdy do niej dojdzie, Ukraińcy mogą wystąpić zbrojnie przeciwko polskiemu państwu. Pierwszy niemiecki plan ataku na Polskę przewidywał zresztą wybuch ukraińskiego powstania w Galicji Wschodniej, które miało zostać wywołane przez Niemców
rękami ukraińskich nacjonalistów. Było to o tyle realne, że niemiecka Abwehra od 1937 roku ściśle współpracowała z OUN. Jej dowództwo deklarowało swoim niemieckim patronom, że w tym powstaniu mogłoby wziąć udział co najmniej 1300 ukraińskich oficerów i 12 000 ukraińskich żołnierzy. W samej Galicji Wschodniej OUN miała wówczas dysponować 4000 swoich bojowców, którzy po ataku niemieckiego Wehrmachtu na Polskę mieli opanować tereny sięgające po linię Dniestru, Zaleszczyk, Halicza, Mikołajowa i Sambora, przecinając tym samym strategiczną dla Polski linię kolejową Sambor-Sanok-Nowy Sącz. W związku z planami ukraińskiego powstania w Galicji Wschodniej szef niemieckiej Abwehry, admirał Wilhelm Canaris, zaakceptował pomysł stworzenia 250-osobowego Legionu Ukraińskiego, który z chwilą wybuchu wojny miał zostać przerzucony do Polski. Wiosną 1939 roku rozpoczęło się więc formowanie tego legionu i trwało do lata 1939 roku. Legion osiągnął liczebność ponad 300 ludzi. Dowództwo nad nim objął Roman Suszko. Członków ukraińskiego legionu przeszkolono w niemieckim ośrodku wojskowym w Obertraun, niedaleko Salzburga. Niemcy opracowali również sposoby przerzucenia broni i amunicji dla ukraińskich powstańców. Ale cały ten plan został przez Niemców porzucony, gdy 23 sierpnia 1939 roku pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim podpisany został pakt Ribbentrop-Mołotow. Stało się tak z powodu stanowiska Sowietów, którzy zdecydowanie sprzeciwili się wykorzystaniu Ukraińców w wojnie z Polską. Tyle tylko, że ukraińscy nacjonaliści nie zostali przez Niemców poinformowani o zmianie planów w związku z zawartym paktem Ribbentrop-Mołotow i nadal kontynuowali swoje przygotowania do wywołania antypolskiego powstania. Kierownictwo OUN wydało nawet instrukcje dla swoich terenowych ogniw, aby utworzyły one w poszczególnych rejonach oddziały partyzanckie, które weszłyby do walki z chwilą niemieckiego ataku na Polskę. Taki oddział został między innymi sformowany w powiecie dubieńskim na Wołyniu przez zbiegłego z polskiego więzienia byłego referenta organizacyjnego OUN Jarosława Hajwasa. Podobny oddział utworzył Petro Baszuk, mianowany kierownikiem ukraińskiego powstania na Polesiu. OUN opracowała również szczegółowe plany ataku swoich oddziałów na polskie urzędy i instytucje. I tak przykładowo utworzony na Polesiu oddział Semena Łewiczkija, Kliszcza, miał najpierw zaatakować obóz w Berezie Kartuskiej, a potem dokonać zamachu na wojewodę poleskiego Wacława Kostka-Biernackiego. Najwięcej ukraińskich oddziałów sformowanych zostało w drugiej połowie sierpnia 1939 roku, co najprawdopodobniej związane było z napływem ukraińskich ochotników uchylających się od służby w polskiej armii. Polskie władze już od wiosny 1939 roku odbierały sygnały o przygotowaniach ukraińskich nacjonalistów do wywołania antypolskiego powstania. Jednak nie podjęły one żadnych kroków w tym zakresie. Dopiero wybuch wojny pokazał, jak wielkim było to błędem. Już w pierwszych dniach września 1939 roku miały miejsce ataki ukraińskich bojówek na polskie urzędy i zwykłych Polaków. Te bojówki atakowały również niewielkie oddziały polskiego wojska, jakie operowały w rejonach ich działania.
Tak było między innymi 3 września 1939 roku we wsi Kniachininek w powiecie łódzkim, gdzie jedna z tamtejszych bojówek zamordowała 7 polskich ułanów śpiących w stodole. Polskie władze zdały sobie sprawę z tego, czym mogą grozić takie ataki i w rezultacie tego zdecydowały się przeprowadzić akcję prewencyjną na Kresach, aresztując kilka tysięcy ukraińskich działaczy. Jednak gdy sytuacja polskich wojsk uległa drastycznemu pogorszeniu, zdecydowały się wypuścić ich na wolność. Potem z polskich więzień zwolniono również innych ukraińskich bojowców, którzy odbywali w nich kary. Wśród nich byli między innymi Stepan Bandera i Mykoła Łebeć, którzy mieli na koncie wiele akcji terrorystycznych przeciwko polskiemu państwu. Wypuszczenie z więzień wielu członków OUN spowodowało wyraźne nasilenie się ukraińskiej rebelii na Kresach. Do najpoważniejszego wystąpienia doszło 10 września 1939 roku w Mikołajewie w powiecie Żydaczów w województwie stanisławowskim, gdzie miejscowe ukraińskie bojówki wspierane przez miejscową ukraińską ludność uzbrojoną w siekiery i widły opanowały 10 okolicznych wsi, zaprowadzając w nich ukraińską władzę. Od razu doszło tam do mordów na zamieszkałej w tych miejscowościach polskiej ludności. Dopiero gdy na miejsce przybyło kilka większych oddziałów polskiego wojska, sytuacja została opanowana. Do ukraińskiej rebelii doszło również w rejonie Stryja w województwie stanisławowskim, gdzie 11 września 1939 roku tamtejsze ukraińskie bojówki rozbroiły jeden z oddziałów polskiego wojska, a następnie opanowały miasto. Na szczęście zostały one po paru dniach spacyfikowane przez pododdziały Polskiej Grupy Operacyjnej Stryj, dowodzonej przez generała Stefana Dębińskiego, które rozstrzelały 40 ukraińskich bojówkarzy schwytanych z bronią w ręku. W nocy z 11 na 12 września 1939 roku ukraińskie bojówki zaatakowały Obroszyn i Stawyżany w województwie lwowskim, rozbrajając stacjonujące tam oddziały polskiego wojska i dopuszczając się zbrodni na polskich cywilach. Niektóre szacunki mówią nawet o zamordowaniu tam 500 Polaków. Nie jesteśmy jednak w stanie tych szacunków zweryfikować. W dniach od 13 do 16 września 1939 roku do walk z ukraińskimi bojówkami doszło także w Rozdole w powiecie Żydaczów w województwie stanisławowskim. Bojówkarze OUN, wspomagani przez miejscową ukraińską ludność, opanowali miasteczko i dokonali wielu mordów na Polakach. Między innymi zabili 6 polskich policjantów i 4 urzędników państwowych. Dopiero przybyły z Żydaczowa oddział polskiej policji przywrócił w Rozdole porządek. 14 września 1939 roku we wsi Synowódzko w powiecie stryjskim w województwie stanisławowskim ukraińska bojówka wspierana przez ukraińską ludność napadła na miejscowych Polaków, a potem zaatakowała polski pociąg. W dniach 14 i 15 września 1939 roku napady ukraińskich bojówek miały także miejsce w Podhorcach i Udryczu w powiecie stryjskim, a także w Truskawcu, Mraźnicy, Borysławiu i Majdanie w powiecie drochobyckim oraz w Żukotyniu w powiecie Turka w województwie lwowskim. Do wielu takich napadów doszło również w województwie wołyńskim. Oddziały niemieckiego Wehrmachtu w pierwszych dniach swojej obecności w Polsce pozwalały Ukraińcom robić z Polakami, co im się podoba. To przyzwolenie powodowało,
że w wielu miejscowościach ukraińska ludność napadała na domy swoich polskich sąsiadów, grabiła ich mienie, a następnie mordowała. Gdy 17 września 1939 roku na Kresy wkroczyli Sowieci, sytuacja Polski stała się beznadziejna. To jeszcze bardziej zachęciło ukraińskich bojówkarzy do ataków na oddziały polskiego wojska. Do takich ataków doszło m.in. we wsi Dryszczów w powiecie Brzeżany w województwie tarnopolskim, gdzie Ukraińcy rozbroili 20-osobowy oddział polskich żołnierzy, których następnie zamordowano. Tak było również we wsi Jasienica Solna w powiecie drochobyckim w województwie lwowskim, gdzie żywcem spalono 15 nocujących w stodole zmęczonych polskich żołnierzy. Z kolei we wsi Turów w powiecie Brzeżany, zmierzający ku granicy z Rumunią kilkudziesięcioosobowy oddział polskich żołnierzy został skierowany przez jednego z miejscowych Ukraińców do pobliskiego wąwozu. Tam został zmasakrowany przez jedną z ukraińskich bojówek. Do podobnego zdarzenia doszło także we wsi Leśniki w powiecie Brzeżany, gdzie jedna z ukraińskich bojówek zaatakowała kolumnę samochodów polskiego wojska, zabijając kilkunastu polskich żołnierzy. Do podobnego ataku doszło także w miejscowości Tutory w powiecie Brzeżany, gdzie inna z ukraińskich bojówek zaatakowała pociskami zapalającymi kolumnę samochodową polskiego wojska. W palących się samochodach zginęło co najmniej 32 polskich żołnierzy, a kolejnych 50 zostało rannych. Ale takie ataki miały miejsce również w wielu powiatach województwa tarnopolskiego i lwowskiego. Tam również atakowano niewielkie oddziały polskiego wojska zmierzające ku granicy z Rumunią. Ofiarami tych wszystkich ataków mogły być tysiące polskich żołnierzy, chociaż źródłowych danych na ten temat nie mamy. Ale we wrześniu 1939 roku ukraińskie bojówki szczególnie zawzięcie atakowały te miejscowości, które były zamieszkane przez polskich osadników wojskowych. Do takiego ataku doszło między innymi w Borowiczach i Szczurzynie w powiecie łódzkim w województwie wołyńskim. Takie ataki miały również miejsce w osadach wojskowych Basowy Kąt, Dworzec, Tymne, Halerówka, Kurhany, Bojnówka i Bolesławice w powiecie równieńskim w województwie wołyńskim. Wskutek takich ataków ucierpiały również osady wojskowe w powiatach lubomelskim, kostopolskim, kowelskim, dubieńskim i sarneńskim na terenie województwa wołyńskiego. Jednym z ostatnich napadów ukraińskich bojówek na oddziały polskiego wojska był ten, do którego doszło 5 października 1939 roku we wsi Kodeniec koło Parczewa na Lubelszczyźnie. W jego rezultacie zamordowanych zostało 20 żołnierzy z grupy operacyjnej Polesie, którzy po bitwie pod Kockiem usiłowali przedrzeć się do swoich domów. Dzisiaj mamy udokumentowanych prawie 400 ataków ukraińskich bojówek we wrześniu 1939 roku na miejscowości zamieszkałe przez Polaków oraz oddziały polskiego wojska, które znalazły się na Kresach. Ale o wielu z nich nadal nie posiadamy żadnych informacji. Jeszcze większym problemem jest oszacowanie łącznej liczby wszystkich ofiar tych ataków. Tak czy inaczej, we wrześniu 1939 roku polska armia i polska ludność cywilna miała jeszcze jednego wroga – Ukraińców, którzy wydatnie przyczynili się do jej ostatecznej klęski, dopuszczając się przy tym wielu zbrodni, które nigdy nie zostały osądzone. W
W następnym moim filmie opowiem Państwu o kulisach afery związanej z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, która miała miejsce na początku lat 90. XX wieku. Dowiecie się, co stało się z pieniędzmi, którymi dysponował FOS. Ten film zatytułowałem Złodziejska megaafera. Kulisy przestępczej działalności Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom. Pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski oraz panu Mariuszowi Ignacemu Godlewskiemu, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.